Witam Was na kolejnym odcinku z serii Bliżej ciała, bliżej siebie. Dzisiaj porozmawiamy o kręgosłupie i stabilności. Na początek zadam Wam pytanie. Czy wiesz, że jesteś w stanie wydłużyć swoją długość kręgosłupa poprzez odpowiednio wykonywane ćwiczenia? Otóż powiem Ci, że tak. Nasz kręgosłup jest zbudowany w taki sposób, aby mógł poruszać się w trzech różnych płaszczyznach i to może nam przypominać ruch trójwymiarowy. Nie jest to ruch płaski, ale zawiera on w sobie trzy komponenty trzech płaszczyzn w połączeniu. I tak właśnie zbudowane są wokół kręgosłupa te mięśnie bliżej położone kości, kręgów. I tak naprawdę to na tych najmniejszych mięśniach opiera się stabilizacja i siła kręgosłupa. Wzmacniając właśnie te bardzo głęboko położone mięśnie, będziemy w stanie wydłużyć swoją wysokość. Ruch trójwymiarowy, trójpłaszczyznowy wiąże się również z tym, że zapewnia nam odżywienie kompletne mięśni, ponieważ one właśnie poprzez unerwienie otrzymują impulsy z układu nerwowego, który je stale pobudza. Z czym to się wiąże? Z elastycznością. Nasz kręgosłup jest zaprojektowany w ten sposób, aby poruszać się elastycznie. Więc tu pojawia się pytanie, skąd sztywność? Skąd tak wiele problemów, z którymi borykamy się codziennego dnia ze sztywnością? Sztywność jest wywołana najczęściej stresem bądź długotrwałymi pozycjami, w których się znajdujemy w ciągu dnia. Chociażby to, że spędzamy przy biurku większość godzin naszej pracy, śpimy na nieodpowiednim podłożu, nasz sen, nasza pozycja ułożeniowa nie sprzyja temu, aby nasze krążki stawowe mogły wsiąknąć dużo płynów, tak aby kręgosłup i krążki mogły się zregenerować. Więc jak przeciwdziałać tym wszystkim skutkom stresu chociażby? Oczywiście ruchem. Ruch jest naszym lekarstwem. To przede wszystkim i to numer jeden. I to powinno być zawsze wpisane w nasz grafik. Jeżeli jesteśmy osobami fizycznymi, ludźmi, którzy posiadają ciało, które jest tak samo ważne jak i umysł, emocje, wówczas znajdziemy ten czas na to, żeby ćwiczyć. Ćwiczenia niekoniecznie oznaczają jakąś katorgę. Mogą być niesamowitą przyjemnością i mogą stanowić coś bardzo odkrywczego w naszym życiu. Może to też być droga do poznania chociażby samego siebie, tego w jaki sposób funkcjonuje organizm, a przez to, że poświęcamy czas naszemu ciału, kręgosłupowi, on się na pewno odwdzięczy. Więc teraz wprowadzę Was w to, jak zbudowany jest kręgosłup, jeżeli jeszcze o tym nie wiecie. Otóż kręgosłup składa się od 32 do 34 kręgów, bo to zależy od ilości kręgów ogonowych, guzicznych tak zwanych. Składa się z części szyjnej, piersiowej, lędźwiowej i krzyżowej. Najczęściej spotykanymi problemami to oczywiście część odcinka szyjnego kręgosłupa, problemy z bolącym karkiem, ale również problemy z dolnym odcinka kręgosłupa są również bardzo powszechne. I na pewno przynajmniej raz w życiu każdy cierpiał na jakąś dolegliwość związaną właśnie z tym odcinkiem kręgosłupa. To teraz taka mała dygresja. Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić, że ryba pływająca w wodzie ma problemy z kręgosłupem? Ja chyba nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, ponieważ patrząc na rybę widzę, że jest ona niesamowicie elastycznym stworzeniem, które nie ma najmniejszego problemu z byciem zwinną, poruszającą się w bardzo płynny i elastyczny sposób.
Ale teraz Wam powiem jeszcze coś ciekawszego. Otóż my również jesteśmy stworzeni do tego, żeby poruszać się w taki sposób. Oczywiście nasza postawa, nasza pozycja, to w jaki sposób jesteśmy zbudowani jako ludzie nie sprzyja pewnie temu, żeby poruszać się tak samo jak ryba, ale na lekcjach tańca jesteśmy w stanie to wypróbować. Nie tylko tak naprawdę na lekcjach tańca, bo nasza poranna gimnastyka również może polegać na tym, że będziemy w swoich czterech ścianach odkrywać to, w jaki sposób jest w stanie poruszać się kręgosłup. Czyli co przede wszystkim? Tak naprawdę bardzo ważne jest to, aby mieć podparcie. Jeżeli nie będziemy mieć podparcia, wówczas kręgosłup będzie miał bardzo ograniczoną ruchomość. W naszym ciele podparciem jest miednica. O miednicy rozmawialiśmy już wcześniej, a jeszcze wcześniej rozmawialiśmy o stopach. Zarówno stopy, jak i miednica dają nam podparcie. Ja jeszcze na swoich zajęciach polecam i często stosuję pozycję podparcia rękoma i nogami, czyli podparcia 4 punktów. Ta pozycja jest bardzo efektywna w ćwiczeniu ruchomości kręgosłupa. Ona wzmacnia nasze mięśnie ciała, pleców, brzucha. W taki właśnie sposób budujemy nasz korpus mięśniowy, który później, jak staniemy w pozycji pionowej, będzie w stanie nas wspierać. Czyli numer 1 podparcie. A teraz przyjrzyjmy się drzewom. Chociażby tutaj to drzewo, które jest obok mnie. Ono naprawdę jest stabilne. Jego korzenie są zanurzone głęboko w ziemię. Podam jeszcze taki przykład. Na przykład tutaj obok mnie jest sosna, ale naprzeciwko mnie, na tą stronę, którą teraz patrzę, za kamerą, są takie piękne młode brzozy, które niesamowicie się poruszają łagodnie na wietrze. Ich trzon jest dużo bardziej giętki niż trzon sosny. Sosna, jak jest młodziutka, wystarczy nagiąć jej czubek, żeby z łatwością się złamał. Brzoza tak łatwo się nie złamie. Oczywiście nie chcę Was tutaj namawiać do tego, żebyśmy próbowali łamać korony drzew. Absolutnie nie. Chrońmy jak najbardziej drzewa. Ale przypatrzmy się, jak drzewa są zbudowane, ponieważ to może być odniesienie również do naszego kręgosłupa. Otóż kręgosłup, który jest giętki, on tak naprawdę będzie miał bardzo duży problem ze złamaniem. Kręgosłup natomiast, który jest sztywny, ulegnie szybkiemu rozsypaniu się. Więc tak ważne jest to, abyśmy ćwiczyli nasze mięśnie, aby mogły być bardzo elastyczne i aby mogły nam służyć jak najdłużej w zdrowiu. A teraz pójdźmy jeszcze dalej. Dlaczego w naszym życiu często to, co jest proste i sztywne, wydaje się stabilne? Dlaczego to, co jest giętkie i mobilne, nie jest stabilne? Bardzo ciekawa dygresja, o której chciałabym Wam wspomnieć, ponieważ według mnie to właśnie mobilność oznacza stabilność. Mobilność jest tym, co pozwala nam na rozwój, co pozwala nam na ciągłą zmianę, co pozwala nam uczyć się nowych środowisk, poznawać samego siebie, zadawać sobie pytania, dlaczego myślę w ten sposób, a nie inny. To właśnie mobilność daje nam podstawę do tego, żeby oprzeć się w życiu w zdrowy sposób na rzeczach, które są warte oparcia, lub odrzucać te, które nie są warte naszej uwagi. Sztywność natomiast nie wróży nam świetlanej przyszłości. Ale tutaj chcę nadmienić, że sztywność niekoniecznie jest czymś negatywnym w naszym życiu. Czasami potrzebujemy sztywności do ochrony. I tutaj nawołuję do takiej świadomej pracy, do tego, żeby być łagodnym dla siebie samego, ponieważ często, żeby pozbyć się sztywności, musimy uświadomić sobie pewne rzeczy. Musimy dojść do punktu, w którym będziemy gotowi coś wypuścić,
po to, aby zyskać ponownie naszą elastyczność, naszą dziecięcą niewinność i naszą otwartość na świat. Więc dzisiaj wykonamy kilka ćwiczeń fizycznych, które pozwolą nam spojrzeć nowym okiem na naszą wewnętrzną elastyczność. Dowiemy się być może też, że pewne ruchy są bardzo trudne do wykonania i być może nasze mięśnie od dawien dawna nie były pobudzane w taki, a nie inny sposób. Może to stanowić wyzwanie, ale gwarantuję Wam, jeżeli systematycznie będziemy podchodzić do tematu ćwiczeń, gimnastyki, ruchu, tańca, na pewno doświadczymy zmiany. Zapraszam Ciebie teraz na sesję ćwiczeń, które uruchomią nasz kręgosłup. Znajdźmy wygodną pozycję, może to być siat skrzyżny, ale również możesz siedzieć na taborecie, jeżeli tak jest wygodniej. Siedząc na miednicy, na kościach kulszowych, zrolujmy miednicę do tyłu i do przodu, i do tyłu, i do przodu, tak żeby znaleźć środek kości kulszowych. I zatrzymajmy ten ruch wtedy, kiedy uważamy, że jesteśmy po środku, między tyłem a przodem. Z tej pozycji wyciągnijmy kręgosłup do góry od czubka głowy. Pociągnijmy i rozluźnijmy. I z wdechem pociągnijmy i rozluźnijmy. I pociągnijmy i rozluźnijmy. I wdech. I wydech. I teraz z wydechem opuśćmy głowę do przodu i wyprostujmy. Krąg po kręgu. I z wydechem upuśćmy głowę i wyprostujmy. I z wydechem opuśćmy głowę, poprowadźmy do prawej strony i wyprostujmy. I z wydechem opuśćmy głowę, z wdechem przeprowadźmy, wyprostujmy. I z wydechem jeszcze raz w dół i do boku, wyprostujmy. I z wydechem w dół, do boku i wyprostujmy. I teraz przeprowadźmy naszą głowę przez przód, bok, tył, wyciągając głowę do tyłu. Przez lewą stronę powróćmy do przodu i wyprostujmy. I to samo na drugą stronę, w dół. Przeprowadźmy do lewej strony, do tyłu, do prawej i w dół i zrolujmy. Z tej pozycji, siedząc, wypchnijmy klatkę piersiową do przodu, wdech i wydech, powróćmy do neutralnej. I wdech, wypchnijmy i powróćmy do neutralnej. Wypchnijmy klatkę piersiową do przodu i powróć do neutralnej. Pamiętaj, żeby nie napinać stawów biodrowych nóg. I teraz wypchnijmy klatkę piersiową do tyłu z kolei. Wdech i wydech, powróćmy. I wypchnijmy klatkę piersiową do tyłu. Tak, ramiona też się nie napinają. I powróćmy. I tylko klatka. To nie jest duży ruch. I ostatni raz. I teraz powrócimy i zrobimy to samo na prawą stronę. Wypchniemy, pociągnijmy i powróćmy. I w drugą stronę wypchnijmy, klatkę, wróćmy. I teraz przejdziemy sobie okręgiem do przodu, do prawej, do tyłu, do boku, do przodu, w drugą stronę i przód, bok, tył, bok, przód. I teraz wykonamy szybsze, dynamiczniejsze ruchy. I wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech.
I w drugą stronę. Hop. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wykonujemy ruch na wydechu tak, żeby mięśnie były rozluźnione, żeby dały możliwość płynności ruchu. Kolejnym ćwiczeniem będzie uniesienie ramion do góry, wdech. Wyciągamy teraz maksymalnie swoje ciało z kości kulszowej, z miednicy, z podłogi. Mając silne oparcie, sięgamy koroną do góry. I pochylamy korpus do prawej strony, przytrzymujemy i z powrotem wracamy. I w lewą stronę. Wyciągamy ramiona do góry, jak najbardziej naszą koronę i wracamy. I jeszcze raz. Hop, i troszeczkę dalej sięgamy. Przytrzymujemy, wracamy. I w drugą stronę. Hop, przytrzymujemy. Jeszcze dalej i wracamy. Upuśćmy ramiona, wydech. I teraz użyjemy jednej dłoni, jednego ramienia do przeniesienia ciała do boku. Możemy się podeprzeć drugą ręką. Skręcamy tułów do diagonalu, po krzywiźnie. Wyciągamy rękę mocno do przodu. I jeszcze raz wracamy do boku, wyciągamy bok ciała i wracamy. I pociągamy dłoń do góry i w dal, do boku. Rozciągamy bok ciała. Tak, tutaj miednica jest stabilnie przytwierdzona do podłoża. I do diagonalu. Wytrzymujemy, oddychamy. I jeszcze raz do boku. Podpieramy się, pamiętajmy. Ale w tym samym momencie przyciągamy miednicę też do podłogi, żeby miednica nie odchodziła do góry, żeby było miejsce oparcia. I wracamy. I po tak wykonanym ćwiczeniu od razu powinniśmy poczuć różnicę w długości kręgosłupa. Jeszcze zrobimy sobie ćwiczenie skrętu. Wdech. Skręćmy kręgosłup, przytrzymując tutaj jedną nogę ramieniem do tyłu. Skręćmy jak najmocniej. Barki otwarte. I wydech, powracamy. I w drugą stronę to samo. Opór. Skręcamy, patrzymy za siebie. Wyciągamy kręgosłup jak najbardziej i wracamy. I jeszcze raz. Skręćmy. I wróćmy. I w drugą stronę. I wróćmy. Takie proste ćwiczenia dają nam możliwość tego, że nasz kręgosłup będzie bardziej rozciągnięty, jednocześnie używając tych ćwiczeń, które wymuszają niejako nienaturalną pozycję, a zmusza nasz kręgosłup do pracy, tak? Czyli mięśnie są wzmacniane, rozciągane, jednocześnie myśląc cały czas o tym, że bardzo ważna jest nasza podstawa, nasze podparcie. To samo można by było zrobić w pozycji klęku podpartego, tak? Możemy w domu potem, ćwicząc na podłodze, wykorzystać tą pozycję, żeby chociażby wzmacniać nasz korpus. Również wszyscy na pewno znamy ćwiczenie kociego grzbietu ze szkoły, które również bardzo dobrze uelastycznia nasz kręgosłup. Tak samo możemy wykonać ćwiczenia krążenia tułowia. Najpierw do boku, do góry, do boku, w dół, do boku, do góry, do boku, w dół i w drugą stronę, do boku, do góry, do boku, w dół
i do boku, do góry. Jednocześnie możemy dodać do tego ruchu głowę, która bardzo chętnie weźmie udział w tym ruchu. I wyciszyć kręgosłup. I zobaczmy, jak teraz czujemy się w naszym ciele. Teraz powstańmy po wykonanych ćwiczeniach. Zobaczmy, jak czujemy się teraz stojąc, gdzie znajduje się nasz kręgosłup, jak czują się nasze plecy. I powoli z tej pozycji przejdziemy się po pokoju, po ogrodzie. I sprawdź, czy plecy i kręgosłup są tym elementem w swoim ciele, który jest w stanie teraz poprowadzić ruch. Czyli tak, jakbyś chciała ruch wykonać od pleców. Twoje plecy są zaktywizowane. I czujne. Pamiętajmy, że każde ćwiczenie jest aktywizacją układu nerwowego, a tym samym naszych mięśni. Wobec czego absolutnie nie ma mowy o tym, żeby po wykonanych ćwiczeniach dokonał się jakikolwiek regres. Pamiętajmy, że torowanie dla układu nerwowego poprzez wykonaną pracę mięśniową czyni nasze mięśnie silniejsze i bardziej aktywne. Jestem przekonana, że po każdej z takich sesji będziesz czuł się lepiej, będziesz czuł się bardziej świadomy i ożywiony. Niech Twoje plecy służą Ci jak najdłużej w elastyczności, mobilności, giętkości i stabilności.